Zwykle bohaterów filmów w papusiej telewizji nie przedstawiamy w klatkach. Tym razem musimy zrobić wyjątek, dlatego że ten tutaj ptaszek tak zapałał miłością do otaczającej go zielonej dżungli, że po prostu nie chce usiedzieć w miejscu. I w związku z tym, że będzie penetrował wszystkie możliwe zakamarki studia, a jednocześnie ze względu na swoją barwę w zieleni jest niewidoczny, zdecydowaliśmy się prezentować go dzisiaj wyjątkowo w klatce. A kim jest nasz dzisiejszy bohater? To jedna z najpopularniejszych papug w hodowlach. W Polsce nie jest to ptak zbyt popularny, jednak poza Polską, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, jest to jeden z najczęściej hodowanych ptaków. To stokówka prążkowana. Ta nazwa, przynajmniej dla mojego pokolenia, niewiele mówi, ponieważ jest znana bardziej jako katarzynka. Skąd ta nazwa? Otóż katarzynka zawdzięcza ją zwykłej pomyłce w tłumaczeniu, i to w wielu językach. Jej nazwa wcale nie pochodzi od jakiejś tajemniczej damy o imieniu Katarzyna, jak mogłoby się wydawać. Jej nazwa była tłumaczona z języka kreolskiego, w którym Katarina znaczy po prostu papuga. W Meksyku do dziś papuszka ta nazywa się właśnie tak, jak po kreolsku, po prostu Katarina. A skąd w wielu językach prążkowana? Ano z nazwy łacińskiej. Lineola znaczy właśnie w linie, w prążki, bo właśnie stokówki mają taki prążkowany wierzch ciała. Ze względu na masowe zanikanie lasów tropikalnych ich środowisko naturalne zmniejsza się i w związku z tym w naturze papugi te są już niestety coraz rzadsze, chociaż nie są jeszcze zagrożone. Ale dzięki występowaniu w licznych hodowlach na całym świecie są papugami bardzo popularnymi i gatunkowi temu nie grozi absolutnie żadna zagłada. Zawsze najlepszym sposobem określenia popularności danego gatunku w hodowli jest ilość występowania mutacji barwnej. W przypadku stokówki ta ilość jest naprawdę ogromna. Są żółte, białe, błękitne, kobaltowe i jeszcze inne, które dopiero się pojawiają i przynajmniej ja ich jeszcze nie widziałem. Forma naturalna katarzynki jest zielona, czyli taka jak ta właśnie. Pochodzi z Meksyku. Występuje również w Gwatemali, Peru, Wenezueli. Zamieszkuje podgórskie obszary, a występuje nawet na wysokości 2500 metrów. Mimo to jednak nie są zbyt odporne na niskie temperatury. Dlatego właśnie jest papugą migrującą, która po okresie lata na okres chłodniejszy schodzi w dół i wtedy statka tych właśnie papużek przebywają na wysokości około 600 metrów. Być może to, że w Polsce nie są zbyt popularne w hodowlach, jest spowodowane tym, że ptaki te nie mogą przebywać w całorocznych wolierach i w okresach chłodu muszą być przenoszone do cieplejszych pomieszczeń. Kiedy w okresach odpoczynku przebywają w koronach drzew, zlewają się swoją barwą z otoczeniem i wtedy bardzo trudno je zaobserwować. Tym bardziej, że bardzo często stokówki, podobnie jak inne papugi, zwisogłówki, zwisają głowami w dół i wśród liści te niewielkie papuszki są naprawdę bardzo słabo widoczne. Podobnie jak w środowisku naturalnym, bardzo często możemy zobaczyć, jak w klatkach papugi te zwisają niczym nietoperze głową w dół i w ten sposób odpoczywają, co wywołuje niekiedy bardzo duże zdziwienie osób, które nigdy nie miały do czynienia z tymi papugami. Są to bardzo spokojne, pozbawione agresji papugi, które mogą być trzymane nawet w wolierach z innymi, oczywiście też nieagresywnymi gatunkami. Na całym świecie stokówki prążkowane są uznawane za świetne ptaki do towarzystwa i bardzo chętnie trzymane w domach. Ustępują popularności chyba tylko nimfie i papuszce falistej. Ale w Polsce papugi te, wydaje mi się, stopniowo zyskują należne im miejsce i stają się coraz to bardziej popularne, a naprawdę bardzo na to zasługują. Są ruchliwe, wszędobylskie, niespecjalnie hałaśliwe, a ich naturalnie wydawane dźwięki są w przeciwieństwie do wielu innych dźwięków papuzich dość przyjemne i nie nękające otoczenia. Co prawda ich zdolności imitacyjne są na ogół dość słabe,
jednak potrafią się doskonale oswajać i zżywać ze swoimi opiekunami. Ja tego osobiście potwierdzić nie mogę, ponieważ nie miałem aż tak wielu tych papużek, jednak wielu hodowców twierdzi, że nawet trzymane w parach bardzo dobrze się oswajają. Przebywając wśród górzystych skał, żerują bardzo często na ziemi, którą przekopują, wybierając larwy owadów, które stanowią istotny składnik ich menu. Oprócz oczywiście nasion różnych roślin i owoców. Pamiętajmy, aby trzymając te papugi w domach, zapewnić im możliwie jak najbardziej zróżnicowany pokarm poprzez kiełkowane ziarna, przygotowane nasiona traw, owoce, warzywa, ale konieczne jest również suplementowanie ich diety białkiem zwierzęcym. Dlatego podawajmy im jajka, jak również jeżeli nie chcemy podawać im larw owadów, to podawajmy je w specjalnych pokarmach dla papug, które są dostępne w handlu. Ponieważ w środowisku naturalnym bardzo dużo przebywają na skalnym podłożu, mogą tam sobie ścierać pazury. Niestety w warunkach domowych, nawet w bardzo dobrze urządzonych wolierach, nie jest to możliwe i dlatego musimy co pewien czas kontrolować stan ich pazurów. Jeśli tego wymagają, przycinać je. Ptaki te uwielbiają kąpiele. Dlatego musimy zapewnić im zawsze odpowiednią ilość wody, w której będą mogły codziennie moczyć swoje piórka. Stokówki, w przeciwieństwie do większości innych gatunków papug, bardzo dużą ilość czasu spędzają na ziemi. Dlatego, aby umilić życie naszym stokówkom, możemy część podawanego im pokarmu rozsypać na dnie klatki w podłożu, aby mogły w nim grzebać i znajdować pożywienie. I to jest bardzo cenne dla ich zdrowia psychicznego. Pamiętajmy jednak, że musimy wtedy bardzo dbać o jakość podłoża i o to, aby znajdujące się na nim pokarmy nie były narażone na procesy gnilne, które mogą być groźne dla ptasiego zdrowia. U katarzynek dymorfizm płciowy, zresztą bardzo słabo widoczny, pojawia się dopiero, gdy osiągną dojrzałość płciową. Wcześniej płeć można rozpoznać jedynie wykonując testy DNA, ale kiedy chcemy trzymać papuszkę do towarzystwa, płeć nie ma u nich większego znaczenia. Oczywiście najlepszy na pupila jest zawsze ptak ręcznie wykarmiony, ale jeżeli jest to niemożliwe, to stokówki opuszczają gniazdo i stają się samodzielne w wieku około 5 tygodni. Jest to najlepszy okres, aby taki właśnie ptak trafił do domu i zaczął być oswajany. Wtedy ten proces następuje błyskawicznie i wkrótce będziemy mieli naprawdę bardzo oddanego i związanego z nami pupila, który umili nam codzienne życie.